No dobra, na dzisiaj jeszcze mamy trochę formalności. Tutaj tak zrobię blura, aczkolwiek tutaj są dokumenty, które upoważniają do obsługi jakby spedycji. Wszystkie upoważnienia związane z wysyłką mojego motocykla, moni motocykla i zgody na to, że ktoś będzie mógł zarządzać tymi przesyłkami. Tak w skrócie, i oczywiście jakieś RODO. I tak Wam tu nic nie pokażę, bo będzie blur. I oprócz tego musimy jeszcze wypełnić listę rzeczy, które ze sobą zabieramy. Oszacować wagę, wartość i ilość. Przykładowo takie rzeczy jak kask, sprzęt motocyklowy, śpiwory, materace, opony, naczynia, kanistry, różnego rodzaju odzież i tak dalej. Wszystko, co zabieramy ze sobą w podróż. Tutaj tylko jeszcze dodam, że listę rzeczy na podróż mam już wydrukowaną. Jest to nasza lista zbierana latami i powoli będziemy się pakować i wykreślać to, co zostało już spakowane. Także bierzemy się do roboty i formalinę trzeba wypełnić. Co tam? Działasz? Załamuje się, w sensie widząc koszyk w Allegro pewnie się załamie, Jeszcze nie ma koszyka Allegro, ale już jest lista. ale się szykujemy. Mamy dużo rzeczy tutaj na liście. To nie jest takie wszystko proste, jakby się wydawało. Także dużo zakładek, dużo przygotowań. Pokaż tą listę. Dużo notatek. Wszystko trzeba sprawdzić, ogarnąć, kupić i po prostu... Niby wszystko mieliśmy, ale nagle jednak nie. No, To trzeba kupić tamto, ja pierdzielę. no, ale damy radę. Mamy jeszcze tydzień. No i taki zapierdziel z szykowaniem, że gramy se w kartusie. Tak. Stara przyniosła z purobór i jest purobór. Nie widzi, co tu mam. Hehe, i mam lepsze. Już wygrałam 3 kłody. 3 kłody. Siemanko, jest 3 października. To nie przypadek, że jestem na myjni samochodowej, bo właśnie myję tutaj nasze sakwy, w które musimy się jak najszybciej spakować, bo do 15 musimy spakować nasze motocykle i przygotować wszystko na wyjazd. I to naprawdę jest bardzo mało czasu. Spodziewaliśmy się, że będziemy mogli troszeczkę później oddać nasze motocykle do wysyłki, ale na szczęście, bo wcześniej możemy zacząć przygotowania, na szczęście powiedzmy do 21 nasze motocykle muszą być w Warszawie u Oli Motobirds, żeby móc je wysłać na inny kontynent, tam gdzie chcemy. Także dużo dobrej energii. Trzymajcie za nas kciuki, bo czasu jest naprawdę mało, a musimy dużo zrobić i pokażemy Wam, co to za przygotowania. Zacznijmy od mycia bagażu. Taka bardzo prosta i prozaiczna rzecz. Zobaczymy, co dalej. Hejo! Yo, 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 jest niedziela 6 października, przygotowań czas dalszy. Został nam tydzień do wysyłki motocykli. Czasu jest naprawdę niewiele, a rzeczy jest do zrobienia mnóstwo. Ostatnimi dniami przygotowaliśmy listę rzeczy z Monią, co musimy jeszcze dokupić, co musimy przygotować, jak musimy się spakować. Czasu jest naprawdę niewiele. Motocykle tak naprawdę są przygotowane przez Hondę DD Wrocław, ale zostało nam tutaj jeszcze troszeczkę kosmetyki i przygotowań i dlatego właśnie zaczynam. Tutaj mam listę, co muszę zrobić, więc pokrótce opowiem, a potem postaram się zrobić jakiegoś timelapsika i to pokazać. Klocki, muszę wymienić klocki z przodu. Tak naprawdę mamy jeszcze dużo jakby powierzchni trącej. Jakiej? No, mamy dużo jeszcze klocków z przodu generalnie, ale chyba wolę je wymienić i mieć spokój na te 25-30 tysięcy kilometrów. Nie będę musiał tego robić w trasie i nie będziemy musieli zabierać zapasowych ze sobą. Także klocki przód, musimy odpiąć akumulatory do transportu, musimy odpiąć szyby i je zabezpieczyć do transportu. Muszę coś tam jeszcze podziałać przy deflektorze Moni, bo chyba się
rusza albo się nie rusza, muszę to sprawdzić. Muszę je wymienić też lusterko, bo ostatnio w Bieszczadach przewróciła się i je złamała. Kanapy dostaniemy od Andrzeja jeszcze przed wyjazdem, więc musimy tak samo je założyć. Muszę opróżnić troszkę paliwa z baków, bo do wysyłki w kontenerze musi być tylko 3 litry, a na pewno jest więcej, także spuszczę to jakąś pompką. Uchwyt Garmin Moto. Aha, muszę poprawić sobie tutaj uchwyt do nawigacji w swoim motocyklu, bo przeniosłem nawigację z kierownicy na pałąk tutaj, także zobaczymy, jak się to sprawdzi. Muszę zobaczyć, czy po prostu to będzie dobrze działać. W moim motocyklu nie mam uchwytu Bark Booster, muszę go dokręcić i spasować. Muszę poszukać tutaj części zapasowych, mamy tutaj sprzęgło, linkę, przekaźniki, coś tam na pewno jeszcze, dętki, nie dętki, muszę to po prostu skompletować, sprawdzić apteczki, narzędziówki, czy wszystko tam jest i czy tak naprawdę są tam jakieś rzeczy niedozwolone do transportu. Zobaczymy, oby nie. Prawdopodobnie jeszcze przekręcę sobie stelaż w swoim motocyklu, później jeszcze zweryfikuję, czy... Ogólnie chciałbym mieć taki zadupek jak ma Monia. Ja mam troszeczkę inną torbę, ale muszę sprawdzić, czy do takiego zadupka jak ma Monia wejdą łyżki do zmieniania opon. Obawiam się, że nie, więc pewnie zostanę przy swoim, ale chcę to zweryfikować. Jeszcze muszę sprawdzić rockstrapy, te do ściskania bagażu, czy mamy odpowiednią ilość, bo ostatnio na szczęście nic się nie stało, ale zauważyliśmy podczas jazdy, że rockstrapy Moni wisiały, bo niestety ich nie zabezpieczyliśmy. Monia jechała z tyłu, ja tego nie widziałem. Na początku było ok, ale podczas jazdy po prostu gdzieś tam się rozplątały i przypaliły się, trąc gdzieś o asfalt. Na szczęście nie wkręciły się w koło. I to tak naprawdę tyle. Wydaje się mało, ale troszkę trzeba jednak zrobić. I przede wszystkim, ale to już chyba zostawię Moni, żeby dopieściła te motocykle, żeby były po prostu nie to, że nieskazitelnie czyste, ale bardzo czyste, bo jest to też wymóg do transportu. Może być jakiś kurz, ale motocykle nie mogą być ubłocone. I tak są umyte, ale po prostu dokładnie z jakąś ściereczką sprawdzimy każdy zakamarek, czy na pewno tam nic nie zalega. Oprócz tego jeszcze sprawdzę, czy mamy odpowiednią ilość uchwytów na kamerki, żeby podzielić się z Wami tą podróżą. Także biorę się do roboty. Dużo przede mną i przed nami to są nasze motocykle. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie działo. Nie, to nie ten kluczyk. To też nie ten kluczyk. Nie szkodzi. A, tu mam kluczyki od motocykli. Strasznie dużo tych kluczyków. Cyk. Świecą pięknie. Akumulatory są jeszcze podpięte. O. Także trzymajcie kciuki. Dobry, witam się z Wami. Dzisiaj jest 8 października. Tak, i ja tutaj pokażę Wam, co mam i co robię. Dobra, już wiem jak. Tak, tam jest kuchnia, proszę nie patrzeć. Tu właśnie robię przegląd naszej elektroniki, której jest po prostu wciul. Plus jeszcze tam jest aparat i w ogóle jest milion rzeczy. Także ogarniam tutaj wszystko. Borek jest na jakiejś służbowej kolacji, więc ogarniam sama. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj są giant loopy na paliwko, kanistry, giant loopy na wodę, sakwy, rolki z Enduristana, jeszcze Ogio do camelbagów.
No i to wszystko muszę ogarnąć, umyć i tak dalej. Także roboty mam dużo, czasu mam bardzo mało i no mamy nadzieję, że to ogarniemy, bo jakoś tak trochę nas to pakowanie zaskoczyło teraz, bo miało być trochę później, a mieliśmy pakować motocykle do kontenera w listopadzie, a jednak pakujemy teraz. No i w poniedziałek przyjeżdża pan busem po nasze motocykle i wysyłamy je do... Jak myślicie gdzie? Nie, no chyba już mogę powiedzieć, bo pewnie będzie tytuł filmu, że szykujemy się do Ameryki Południowej. No, więc motocykle musimy oddać w poniedziałek już zapakowane ze wszystkim, a my lecimy do Chile gdzieś w drugiej połowie grudnia i tylko z bagażem podręcznym, więc to będzie trochę wyzwanie, tym bardziej na tyle czasu, ale jakoś damy radę. No i tak jak mówiłam, mam dużo elektroniki do spakowania, także tu jest wszystko, ogólnie będziemy też wymieniać, bo mam tutaj bardzo dużo akcesoriów do GoPro, ale jednak nie będziemy mieli GoPro, tylko będziemy chyba kupować DJI Action 5, tak, 2 sztuki, więc musimy kupić całe akcesoria też do nich, a GoPro chyba będę sprzedawać, także no muszę to ogarnąć, wszystkie kabelki, już tam wczoraj coś pozamawialiśmy, więc będzie dużo do pakowania i ogarniania, ale też trochę do wyrzucenia, więc to też będzie motywacja do tego, żeby trochę wyrzucić niepotrzebnych rzeczy. Trzymajcie kciuki. Jeszcze robiąc porządki, znalazłam ksylometazoline Borkowskiego z Pakistanu, który kupował, bo jest uzależniony od kropli do nosa, więc musiał mieć cały czas zapas. No i to są pakistańskie krople do nosa. Chyba je wywalę, żeby się znowu nie uzależnił. T-shirt zwykły, jaczek, Levis. To jest wiskoza, długi rękaw, 2 ręczniki, 2 merino, 2 jerseje, merino, 2 długie brizy na ramionczkach, ta z Sinseya z zamkiem. To jest koszula, spodnie cienkie, trekkingowe, te odpinane, koszula zielona, długie rękawy, 1, 2, 3, 4, 5, w tym jedne body, t-shirty, 1, 2, 3, 4, 2 biustonosze, gacie, 2 kominy, skarpetki, bikini i skarpetki. To są merino, to są cieniutkie. Dzień dobry moi drodzy, siemanko. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co bierzemy do tam, gdzie jedziemy. Nie wiem, czy już wiecie, czy nie, bo kurde, nagrywam to w sumie 2 dni przed wysłaniem motocykli w kontenerze, więc nie wiem, czy już mogę powiedzieć, no ale tak, jedziemy do, najwyżej się wypika, Ameryki Południowej. Wysyłamy motocykl do Chile z Olą Trzaskowską z Motobirds. No i co? I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co pakujemy do kuchni, tak na szybko. Więc tak, tu mam listę swoją, także wszystko odhaczamy. Dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o kuchnię, wyposażenie, tak jak byliśmy w Iranie i w Pakistanie, ale no jednak przez to, że wysyłamy motocykle kontenerem, no to niektórych rzeczy, przykładowo butli gazowej, nie możemy no, spakować do bagażu z motocyklami, więc musimy to kupić na miejscu, ale jakby zaczynając od takiej podstawy, mamy kratkę do palnika, no bo małe kubki czasami z tego naszego palnika spadają. Palnik mam, już nie pamiętam z jakiej firmy, nie mam tutaj nazwy, ale jest bardzo malutki. O, już za to... z Robensa, tak, z Robensa. Jest bardzo malutki, tak o, mieści się w dłoni, więc jakby nakręca się go powiedzmy na butlę gazową i naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca nawet z tym pokrowcem. Także bierzemy kratkę i bierzemy palnik. Nie bierzemy rozpałki, chyba nie do końca chcemy ryzykować, o Jezu, sorry, nie do końca chcemy ryzykować jakąś tam kontrolą i no nie wiem, czy powiedzą, że to można, czy nie można, więc rozpałkę, butlę gazową kupimy na miejscu. Zapalniczki też nie możemy, więc jakby to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o naczynia, bo sporo z Was pytało nas i na żywo, na targach i ogólnie gdzieś tam w komentarzach, no co bierzemy dokładnie, bo w Iranie i w Pakistanie jakby nie gotowaliśmy dużo, ale mieliśmy cały sprzęt, więc no to też
zależy od kierunku, czasami wiecie, no jesteście gdzieś w obozie i tak dalej, macie produkty, żeby coś ugotować, więc gotujecie, ale my ze względu na to, że jedzenie w Iranie i w Pakistanie, w Turcji też było bardzo tanie, no to nie brudziliśmy tych naczyń, nie gotowaliśmy. No teraz będziemy dużo dłużej ogólnie, więc tak jakby no budżet no też jest trochę inny i no musimy jednak trochę przyoszczędzić, więc nie będziemy pewnie jeść tak dużo w knajpach, jak jedliśmy, więc pewnie będzie więcej gotowania. No i teraz tak, jeśli chodzi o sprzęt, to patelnię mamy taką składaną z Decathlonu, z takiego całego zestawu, bo Asia z Piotrkiem chcieli kupić całą patelnię, pozdrawiam Was bardzo. Teraz Asia z Piotrkiem jest w Nepalu, także obserwujcie na Instagramie Zaczekaj na Moturze, na YouTubie też są, więc naprawdę mega widoki, zazdro. Też byli właśnie w Iranie i w Pakistanie, rok po nas, no i teraz jadą do Nepalu i do Mustangu i gdzieś tam dalej, także fajnie, zazdro, wysyłam pozdrowionka. Więc mamy taką patelnię, ona tutaj ma jakieś już troszeczkę porysowania, ale jeszcze ten trip zrobi z nami. Jest bardzo fajna, tutaj ma blokadę i pamiętajcie o tej blokadzie, bo ja kiedyś sobie nie zablokowałam i zrobiłam jajecznicę z chyba 8 albo 10 jajek, no i ściągając z palnika tak mocno trzymałam, że aż mi się tak zrobiło z jajecznicą. Także na to trzeba uważać. Więc tak, jest patelnia. Do patelni plastikowy jakiś, nie wiem, łyżka, sztuciec, żeby nie rysować. Jeśli chodzi o sztućce, to no mieliśmy plastikowe w Iranie i w Pakistanie. Teraz kupiliśmy sobie z Decathlonu na promocji takie składane łyżkę i widelec, bo... A tu jest druga łyżka, zaraz Wam pokażę. O, tu jest widelec, także to jest coś takiego. Zajmuje mało miejsca. No jest wytrzymałe, więc i w takim kejsiku mamy, znaczy kejsik jest do każdego takiego kompletu, my wzięliśmy jeden kejsik na 2 komplety, żeby było jak najmniej miejsca. No i co? I fajna rzecz, którą ja już mam od dawna, to zestaw z Sea to Summit. Tutaj w takim czymś, pokażę Wam jak to wygląda ten zestawik, coś takiego, jest bardzo mały, ma pokrywkę, jest garnek, który możecie bezpośrednio postawić na palniku. Na ogniu nie, bo ogień jakby trochę ma za duży płomień i może wejść na ścianki, które nie są już odporne. I tak to wygląda. To jest bardzo duży garnek, w którym możecie, tutaj jest 2 litry. Tu jest dotąd 2 litry, więc jeszcze troszeczkę więcej możecie i naprawdę bardzo dużo można i makaronu ugotować. To jest zestaw Sea to Summit i tutaj jest pokazane, że właśnie nie na ogniu, ale na kuchence, na palniku i na takim osobnym palniku z taką butlą obok jest ok. I tutaj też pokazane jest, że no jakby ogień nie może wychodzić na te ścianki, tylko może być pod spodem, no bo to jest odporne, a te boczki nie są odporne. No i to jest bardzo fajne, bo jest składane no, na taki wymiar, także to jest naprawdę hit. I do tego zestawu były tak, 2 miseczki w takiej wielkości, teraz Wam pokażę. Tutaj 2 miski i 2 takie kubeczki. Jakby kubeczki też mamy te moje ze sklepu ADV Insight emaliowane, które też bardzo polecam, bo można sobie bezpośrednio ugotować wodę, ale te też są fajne, bo no nie wiem, nawet jakąś wodę, cokolwiek, czy jakieś owocki tutaj można przemyć, no nie zajmuje to dużo miejsca, a naprawdę czasami się może przydać i one też są bardzo fajnie składane, takie no bardzo cieniutkie. I mamy właśnie takie 2 kubki, więc ten zestaw jest naprawdę bardzo fajny, chociaż garnka ostatnio w ogóle nie użyliśmy, ale to nic, jakby zawsze się może przydać na jakiś makaronik czy ugotowanie większej ilości wody. Więc tutaj macie taki jakby komplet, wkładacie to do środka, tu nie wystaje to zbytnio, no i tutaj jest pokrywka, którą możecie tak zapiąć tymi uszkami, no i wszystko się fajnie trzyma. Naprawdę bardzo polecam. Ten zestaw kosztował, nie wiem, jakieś 200-300 zł, już nie pamiętam, bo to było naprawdę chyba z 5 lat temu, jak to kupowałam. I nie pamiętam, ale tam są różne zestawy. Jak piszecie Sea to Summit Kitchen Set, to wyskoczy Wam na pewno dużo takich, że i z garnkiem, też są patelnie u nich, jakieś talerze, więc naprawdę polecam i to jest no naprawdę dużo wytrzymało, więc fajny zestawik. Jeśli chodzi o talerze, to Kasia z Krzysiem, nasi przyjaciele, polecili mi z Biedronki takie, po prostu zwykłe talerze, które były gdzieś na jakimś
tygodniu kempingowym w tamtym roku i one są naprawdę bardzo fajne, bo są biodegradowalne, więc nawet jeśli no jakby coś tam się z nimi stanie, no to są fajne, bardziej przystępne dla środowiska. Są już trochę porysowane od noża, ale naprawdę jeszcze je bierzemy, robią za deskę, robią za talerz i fajnie pasują, bo ten garnek wchodzi tutaj i zajmuje to dosyć mało miejsca. Czyli tak, sztuczce Wam pokazałam, patelnię Wam pokazałam. Aha, jeszcze jeśli chodzi o Borka, no to Borek jest kawoszem, więc jakby musi wziąć swoją kawiarkę. Ja nie piję kawy, piję tylko herbatę, czasami kawę, czasem, ale tylko białą. Więc jakby Borek bierze sobie kawiarkę, taką małą i to jest chyba jedno espresso, więc to musi być. I mamy tutaj bardzo profesjonalny pokrowiec, moja skarpeta z mojego sklepu Adventure Insight, także naprawdę polecam takie pokrowce, są bardzo ładne i bardzo praktyczne, bo jak zabraknie Ci skarpety, to masz co założyć na stopę, chociaż kawiarka się będzie bardziej obijać, więc jakby kawiareczka idzie w ten sposób do bagażu i ona tak jeździ z nami już kurde chyba z 3 lata, zawsze w skarpecie, nie wiem czy w tej samej, może nie, ale nieważne. Dobra, i tak, ja już sobie to oznaczyłam, to co Wam pokazałam. No i tutaj są te 2 kubeczki z Adventure Insight, czyli z mojego sklepu, emaliowane. Możecie też je kupić, więc zapraszam, bardzo fajne. Nadruk jest metodą sublimacji, który sama robię, więc jak chcecie podgrzać na palniku, to uważajcie, żeby ogień nie wszedł na nadruk, no bo może jednak go zniszczyć, więc... No tak, ale są bardzo fajne, więc polecam. No i tak, oprócz tych jakby 2 kubków, ja jeszcze biorę sobie taki mini płyn do naczyń, no bo wiadomo, czymś trzeba te naczynia umyć, a czasami jak jemy coś tłustego, no to sama woda nie wystarczy. Wiadomo, można jeszcze piaskiem albo popiołem, ale no jednak ja wolę płynem. I tutaj mamy gąbkę silikonową. Ja dojrzałam do tego wyboru, żeby brać gąbkę silikonową, ponieważ tą gąbkę możecie fajnie umyć i fajnie wyparzyć, a jednak ta zwykła gąbka, no to jest jednak siedlisko zarazków i jest mniej wytrzymała, mniej trwała, więc stwierdziłam, że weźmiemy tym razem to. I co jeszcze jeśli chodzi o kuchnię? Na liście mam, pokażę Wam, nie wiem czy będzie widać, ale tu jest punkt, który jest bardzo dla mnie istotny. Ładna ścierka. Tak właśnie, ładna ścierka. Nie wiem czy to jest ładna ścierka, dla mnie jest ładna. Jeszcze, ale pewnie po tripie już nie będzie taka ładna, więc ja muszę mieć ścierkę, bo ja zawsze jestem, o nie jest taka ładna, bo już widzę plamę, dobra, trudno, ale jest wyprana. Ja zawsze jestem urąbana, jak miś miodem, więc muszę mieć ścierkę i zawsze sobie ją kładę. I teraz tak, jeszcze Wam pokażę, ja sobie biorę herbatę, kupiłam ostatnio herbaty dużo, a jakieś takie nie wiem, i cukier. Mam nadzieję, że nie będzie to wzięte za biały proszek na kontroli. Cukier polecam z Orlenu. Borek nigdy nie słodzi, ale zawsze bierze cukier i magazynuje go w schowkach samochodowych. Także jakby przepraszam, jeśli komuś zabieramy cukier, ale no tak czasami robimy. Aha, i jeszcze co Wam pokażę fajnego, to tak, kupiliśmy liofy na czarną godzinę. Kupiliśmy tak, pork stew, jakiś tam, nie wiem, marchewki, coś tam z kaszą. Aha, wiem, które to jest. Tak, ja to jadłam, jest bardzo dobre, naprawdę jak u babci. Tu nowe, coś penne alla bolognese. Nie jadłam tego, ale no, opinie były dobre. Tu, nie wiem co to jest. Jakieś mięso z warzywami, z jakimś sosem. I tu jest jakiś Mexican dish, chicken, z warzywami i z ryżem, także coś meksykańskiego. I tu jest jeszcze Five Spice Chicken. Oj, przepraszam. I to jest... liof, który ma, nie wiem, z 5 lat. Ja go kiedyś kupiłam w Krakowie w jakimś sklepie outdoorowym i on po prostu nie został zjedzony i teraz stwierdziłam, że go bierzemy, nawet jak jest przeterminowany i go zjemy w pierwszej kolejności. Ja te liofy kupowałam na Allegro, po prostu znalazłam gdzieś najtaniej i to był chyba sklep militaria.pl, tak mi się wydaje. I oni chyba mają te liofy najtaniej na rynku w tym momencie. I ja kupowałam te większe, bo macie 2 pojemności. Z tego samego dania macie 2 pojemności. Chyba 300 gram albo ileś. O, piesełek! Piesełku! Cześć! Przepraszam, jak widzę piesełki, to się nie mogę powstrzymać. I macie 2 pojemności, wracając do tematu.
Ja wzięłam te 500 gram, bo stwierdziłam, że jakby dużo bardziej się opłaca to kupić, większą tą pojemność, a poza tym jak weźmiemy sobie taki jeden obiad, nawet zalejemy, to zjemy go na pół i się oboje w miarę najemy takim, powiedzmy, połową takiego obiadu. Także wzięliśmy 4 nowe i jeden ten stary, no mam 5 liofów. Ale to tak jak mówię, no to są na taką czarną godzinę, że faktycznie nie będzie nic w okolicy, a będziemy chcieli coś zjeść i no to jest takie, że no w sumie co, my liofów chyba w Iranie, w Pakistanie zjedliśmy, nie wiem, 2 i przywieźliśmy chyba 2. No mniejsza z tym, nie pamiętam, ale no nie było tak strasznie, bo jakby nie było takiej aż czarnej godziny, a nie, jedyna czarna godzina to była w więzieniu u Lewisów, to tam jedliśmy owsianki, bo jeszcze mieliśmy owsianki. I co chciałam wam powiedzieć, jeszcze na tym sklepie militaria.pl na Allegro kupiłam, jakby co, to na sklepie internetowym jest taniej niż na Allegro, ale jak sobie obliczyłam, to jednak wychodziło trochę taniej na Allegro, bo przesyłka była gratis, ale to zależy ile rzeczy bierzecie, więc jakby uczulam, bo wiadomo Allegro ma prowizję i czasami może być trochę drożej niż bezpośrednio w sklepie internetowym. I wracając już, kończąc ten wywód, kupiliśmy puszki Edreda. Nigdy ich nie jadłam, ale słyszałam same dobre opinie w sumie, więc kupiliśmy klopsiki w sosie grzybowym i kurczaka tikka masala z brązowym ryżem. No i zobaczymy, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre. W pierwszej kolejności zjemy tego starego liofa i później tego spróbujemy. Także zobaczymy jak to będzie. Fajne jest to, bo tą puszkę można podgrzać bezpośrednio na palniku, nie trzeba żadnego naczynia. I liofy mają ten sam plus, bo odrywacie, zalewacie gorącą wodą, zamykacie, no i mieszacie co jakiś czas i też nie potrzebujecie żadnych naczyń, więc to jest spoko, bo nie trzeba brudzić. No, także to z kuchennych rzeczy to jest wszystko. Czy ja wam coś jeszcze mogę pokazać fajnego? Kurde, pokażę wam burdel ogólnie, bo tutaj w domu to jakby bomba wybuchła. To wygląda mniej więcej tak. Jest wszystko. Tu są ciuchy, sakwy. W łazience się deszczówki suszą. No i tak to ogólnie wygląda. Jeśli chodzi... Ja tu mam jeszcze leki. Moją całą apteczkę. Jeśli chodzi o leki, to niestety nie możemy nic zapakować do bagażu, do motocykli, no bo wiadomo, może to być podciągnięte pod jakieś narkotyki czy coś w tym stylu, więc wszystko musimy wziąć do samolotu, do bagażu podręcznego. No i nie wiem, może później wam nagram po prostu jakie leki bierzemy, albo jakąś listę, gdzie będziecie mogli sobie zrobić zdjęcie. No i tyle w sumie. Ja mogę wam pokazać jakie mamy... Aha, wiecie co jeszcze bierzemy do kuchni? Bierzemy 2 razy nóż składany i krzesiwo. Tak, to tego wam nie pokazałam, bo to jest gdzieś tam na komodzie. Tak, to bierzemy. I coś jeszcze? Nie, chyba już więcej nie. Jakiś chyba scyzoryk, ale to scyzoryk jest taki trochę kuchenno-kosmetyczny, więc jakoś tak. No. Zaraz jeszcze będę ogarniać kemping. Tak, o kemping. To może wam jeszcze pokażę kemping później. No. Także pakujemy się. Nie pierdzilimy głupot. Chyba wszystko wam pokazałam. No, to mogę działać dalej. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie kciuki. Ja mam trochę stresa, ale damy radę. Weź git. No i tak prezentuje się cały zestaw spakowany. Chociaż tego nie bierzemy do jakby tego pokrowca z rzeczami do kuchni, tylko to będzie porozkładane po bagażu jakoś tam po bokach, żeby jak najmniej miejsca zajęło i w sensie jak najbardziej wypełniło. No więc tutaj macie te wszystkie gadżety typu palnik, krzesiwo, kratka, płyn do naczyń, szczotka, jakieś tam sztućce. No i patelnia, ścierka ładna. Jeszcze tutaj garnek z tymi wszystkimi akcesoriami, 2 talerze, kawiarka, herbaty, cukier, 2 kubki. No i tyle. Nic więcej nie trzeba. No dobra, pokażę wam jeszcze kemping cały. Tu jest namiot Nature High Cloud Up 3. Jakby zawsze bierzemy 3, no bo wiadomo, jeszcze rzeczy motocyklowe i tak dalej, więc w 2 byśmy się nie zmieścili. Tu mamy materacę z Thermaresta, to jest Thermarest Neo Air Topolux, czyli taki naprawdę gruby materac, bardzo fajny i fajnie się na nim śpi. Tutaj mamy jedwabne wkładki z Decathlonu, bardzo fajna rzecz, bo no jakby
śpiwór nie wsiąka, jak się spocimy albo coś, więc to można wyprać, a poza tym jak spaliśmy w jakichś takich średnich warunkach i było bardzo gorąco, to jest super, bo jakby no chroni was przed jakimś tam syfem, a można jakby no komfortowo sobie w tym spać. Tu są poduszki Sea to Summit, Borek sobie ostatnio kupił taką samą jak ja. Ja już tą swoją mam z 5 albo 6 lat i jest naprawdę super, jest bardzo malutka i bardzo fajna. Mamy tarpa, mamy 2 hamaki, może coś tam będziemy spać w hamakach, mamy krzesełka z Decathlonu, 2 takie same i tutaj mamy 2 takie same śpiwory, ale niestety ja nie mam takiego worka kompresyjnego jak ma Borek. Borek miał z jakiegoś starego, bo to są śpiwory z Cumulusa X-Lite 400. Takie dosyć cieplutkie mumie. I jedyny case, jaki jest z tym śpiworem, to niestety jest tylko taki. No za tą cenę to powiem wam szczerze, że spodziewałam się, że będzie jeszcze taki kompresyjny, no ale jest tylko ten. No niestety nic nie znalazłam takiego małego. Kupowałam jakieś na AliExpress kompresyjne te pokrowce, ale no tak czy tak są za duże. A tutaj mamy Borka śpiwór. To jest ten sam śpiwór, co tutaj. Mamy identyczny ten sam rozmiar, ale on ma z Wolvena jakiś ten worek kompresyjny i ten worek jest naprawdę super, więc ja mu wpakowałam ten jego śpiwór, tak jak zawsze w jego ten worek kompresyjny, no a to jest mój. A tutaj mamy jeszcze stolik, bardzo fajny z AliExpress. Aha, i jeszcze mini prysznic, też z Sea to Summit. Bardzo fajna ta firma jest, ogólnie mają bardzo dużo takich fajnych rzeczy, także ogólnie polecam. No, także to jest nasz cały kemping. Trochę tego jest, ale no, komfort też jest bardzo ważny. Jeszcze wam dogram fajną rzecz. Mamy taką pompkę, bo te materace naprawdę z Thermarysa są dosyć grube i długo się je pompuje ustami. Mamy worek taki do pompowania, ale jednak kupiliśmy taką pompkę jakiś czas temu i to jest super rzecz. I jakby macie tutaj... No tutaj działa, ale jeszcze jest latarka, tylko nie wiem teraz jak ją włączyć za bardzo. No, naprawdę polecamy. Jest taka mini, ma różne końcóweczki, ładowana na USB-C. Więc polecanko. Jakby ktoś chciał linka, to pisać w komentarzach, to wam podeślę linka bezpośrednio. Kosztowała około 100. Pewnie na Allegro też już są, ale jak patrzyliśmy, to wtedy nie było, albo były dużo droższe niż na AliExpress, a mieliśmy czas, więc zamówiliśmy na AliExpress. No, to tyle. Odhaczam na liście i pakiren, machen. Chusteczki, ręcznik mały, kominiarka, bordowe okulary, chusteczki mini, krem, soczewki, 3 bryloczki, perfum. I tutaj tylko było do GoPro, ale już nie ma. Dobra. Tutaj jeszcze mam statyw kulkowy. No. Jak mi się zastanawiał, a pewnie będę się zastanawiał, tu mam od statywu małego uchwyt. Dobra. No dobra, ja siedziałem w garażu kilka godzin, zobaczymy co robi Monia. Co się skradasz? Muszę podejrzeć. No. Zrobione jest wszystko. Zaraz będzie jeden robiony. Who's leading us here? Who's leading us there? Is this a real revolution now? Is this a real revolution now? Czy właśnie wydajemy tyle na bilety? Chyba tak. Być może. I to wcale nie jest dużo. Czy generalnie to jest bardzo dużo, ale na podstawie tego, jakie są ceny chore do Chile, to jest naprawdę dobra cena. Tak, potwierdzam. Zamawiamy bilety na Turkish Airlines. 25 godzin podróży, moi drodzy. O, wybieramy miejsca. Czekaj, czy z Afriko? Nie wiem, czy ja tyle godzin wytrzymam. Dobra, chodź, skupmy się. Skupmy się. Dobra, skupiamy się. Ta kwota mnie przeraża. Jest nie mała. To jest, Ale już półtorej godziny później, zwróćcie uwagę, 23:42, a my już próbujemy zapłacić po raz 4 i cały czas nam wywala sesję, bo za długo się zastanawiamy. Tak. Ale Ale dość, że mam- czasu przybywa, to i kwoty A przybywa. pieniędzy ubywa. A kwoty przybywa.
Dobra, lecimy dalej. Już to na pamięć. Underneath my clothes, I'm always naked, like a street cat. I feel the wind against my skin. I wanna love you, I'd love to love you. I would do anything, but where do I begin? Yo, niedziela 13 października. Wszystko spakowane i gotowe, poza tym co bierzemy do samolotu. Kawał świetnej roboty za nami. Tak, to prawda. To były męczące 4 dni albo 5 dni, ale daliśmy radę. No chyba najgorzej się tak pakować, że trochę teraz, znaczy większość, a trochę później do samolotu. No ale w sumie dużo do tego samolotu nie bierzemy, więc raczej wszystko z listy. Tutaj mamy całą listę. I na szczęście mamy wszystko odhaczone, mamy wszystko zaznaczone, co idzie do samolotu. Zobaczcie w ogóle 2 strony A4 drobnym drukiem. Tak. Ale chyba jest wszystko. I to był pierwszy raz w życiu, gdzie tak dziwnie się pakowałem, bo nawet z Monią się tak nigdy nie pakowaliśmy, bo zawsze było tak, że wszystko wywalaliśmy na podłogę, No. sprawdzaliśmy to i dopiero wszystko w jednym czasie ładowaliśmy do toreb. A tutaj było tak, że Trochę etapami to robiliśmy. Bo Etapami. ja najpierw robiłam kuchnię, kemping, Borek miał motocykle. No i to takie było, że... ja robiłem wszystko narzędziówkę, naraz. jedno nie chciało czekać na drugie i po prostu jakby, ale nie chyba chciało. lepiej. Bez sensu było czekać No. na drugie, żeby to sprawniej zrobić po prostu, nie? Bo nie było też czasu, no bo tak jakby i środa, czwartek i piątek pracowaliśmy, znaczy ty pracowałeś, ja miałam piątek, no nieważne, ale tak, jakby etapami to było lepiej, chyba nie mieliśmy, i tak wyglądało jakby bomba wybuchła u nas w domu, jak zwykle zresztą, trochę gorzej niż na co dzień, ale no jednak było tak etapami chyba trochę lepiej, więc myślę, że tak będziemy robić I chyba. generalnie było dużo mniej takiego ciśnienia, dużo mniej stresu, dużo mniej napięcia niż rok temu przed Iranem i Pakistanem, także było zdecydowanie spokojniej, Tak. bo wtedy to naprawdę w porównaniu był kosmos, No. ale jest okej. Także jutro przyjeżdża bus, zawozi nasze motocykle do Warszawy, do Oli Motoberc i stamtąd najpóźniej 21 października, czyli za 8 dni, motocykle płyną z Warszawy, pewnie przez Hamburg, do Chile, do Valparaiso. Tak, ale nie Wisłą płyną, najpierw pewnie pojadą, a później popłyną, także Tak. no nie możemy się doczekać. 19 mamy lot do 19 Santiago. grudnia. Tak, 19 grudnia, tak, mamy październik, lecimy dopiero w grudniu przed świętami, więc lot mamy 19 grudnia dokładnie, lądujemy po 20 chyba 5,5 godziny w Santiago de Chile, tak? No i co? I bawimy się. Spędzimy Bawimy się. sobie weekendzik w Santiago i potem w poniedziałek w Wigilii odbierzemy sobie motocykle. Także my też je widzimy ostatni raz, oprócz jutro. I widzimy się w Chile razem z motocyklami. Dzieci nasze biedne będą same. Także trzymajcie kciuki, dzięki. Jest okej, jak najbardziej. Dzisiaj ja jestem na szczepieniu. Także mam nadzieję, że przejdę dobrze, tak samo jak Borek i że nie będę miała gorączki, ale ja jestem słaby egzemplarz, więc prawdopodobnie będę miała. Tu mam wszystkie szczepionki, oprócz szczepionki na wściekliznę, której nie ma w hurtowniach i mam nadzieję, że ją znajdę. Potrzebuję 2. Także trzymajcie kciuki. Właśnie zapakowaliśmy wszystko razem z kombinezonami. Tutaj full professional bagaż. Takie są sportowe, amerykańskie. Tu jest pełna full professional podpiska. A może tymi pojedziemy? Następnym razem. Tu bagaż na to. Od razu pokosimy trawniki w Argentynie. Fajnie. Fajnie. Jedziemy. Także czekamy na chłopa, który ma być za jakąś godzinkę. I zapakujemy i w końcu temat motocykli mamy z głowy. Także odliczać do lotu. tylko odliczać do samolotu. Więc został tylko temat samolotu dla mnie. A, mnie się będzie bała.
Tak. A to będzie Netflixa całą 25,5 godziny lotu. Netflixa. Masakra po prostu. Masakra. No ale to będzie taki duży samolot już później z Istambułu, więc może nie będzie tak czuć tych wszystkich takich, nie wiem, turbulencji czy coś. W Kevinie nie bujało. No. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Wyłącz mnie. Dzisiaj zaczynamy od lewej właśnie. Myślałam, tu się nie da. No już tak. Wszędzie wejdzie, nie? No nie, to jak teraz jak są dwa, to jest luz, tak? Okej. A jak potem jest na przykład na przyczepie 18, no to tu się No robi tak. taka pętelka i on Trzeba młodego wysłać. przeskakuje, no. Tak. 3 litry tylko zostały, bo... Motki zapakowane w końcu. Jest już późno, ale w końcu ten temat mamy z głowy. Także widzimy się z naszymi maszynami w Chile, w Valparaiso już 23, tak? 23 tak. grudnia. Także podzielimy się tymi opłatkiem i jedziemy. No nieźle. Bye bye. Siema. No i co? Motocykle są na pace i sobie jadą do Warszawki. Właśnie przyszliśmy do domu i jest godzina, nie wiem która, ale już jest prawie chyba 23. Późna jest. Późna mieli 23 przyjechać. może być. To już wcześniej, ale no tak wyszło jak wyszło, także dopiero... Nieważne, ważne, się- że motocykle No pojechały. wiem, ale to był taki czas niepewności i jeszcze mogłam się przepakować z 5000 Właśnie razy. masakra. Te klapki może wezmę do samolotu. Już wyciągałam Może klapki. nie wezmę. No. I dziwnie się czuję, bo dopiero za 2 miesiące zobaczyłem motocykle i to na innym kontynencie. Wigilii. I generalnie nie mogę się doczekać w sumie. Ja też. I fajnie, że już zejdzie z nas dużo takich obowiązków, bo ten tydzień no był taki, nie że jakiś napięty, ale był ciężki po prostu, dużo było jeszcze do ogarnięcia. Allegro już się zwieszało przez nas. Tak, ale się Wszystko musieliśmy zamawiać na na ostatnią szczęście chwilę. się udało wszystko. I czekamy na informacje, jak jutro dotrą i będziemy mieli zdjęcie z magazynu. Także super. Cieszymy się bardzo i nie możemy się doczekać 19, bo lecimy. Dobranoc. Dobranoc, idziemy spać. Daj światło. Nie. No gdzie nogą? Zwariowałeś? Będziesz malował. Będzie malował. Mam to nagrane. O kurwa.